Dzień dobry, kolejna wizyta na siedlisku i kolejne prace. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam konkretnym tematem studni, nawadniania, no i przede wszystkim obadania, ile tam jest wody i jak w ogóle wygląda ta studnia w środku na dnie. Ostatnim razem przed odjazdem obadałem sobie mniej więcej głębokość, no i wychodzi na to, że wody mam w tej chwili tylko metr, a potem jakiś taki namuł, jakiś taki luźny piasek, więc nie ma co zwlekać, trzeba tą wodę wypompować, a w tym celu konkretna pompa. Pompa ciężka i mocna, bo oprócz zwykłego wypompowania wody będę chciał docelowo mieć tu nawadnianie, także silna, mocna pompa z konkretnym wyjściem. Moc to aż 1300 W, wydajność duża, podnoszenie wody też aż 11 metrów. Oczywiście takiego podnoszenia to się nie spodziewam. Tu wyjście na rurę kupioną w tej chwili 40 mm, więc przekrój naprawdę mocny. Do tej pompy ogólnie da się też założyć jeszcze większy przekrój, no ale u mnie już nie ma co szaleć i tak myślę, że taki przekrój jak tu będzie, to jest chyba 1,5 cala, jak się nie mylę. No i w międzyczasie dorobione mam już też mocowanie, żeby dzisiaj było szybciej, karabinczyk, stalowa linka, no i potem linka już zwykła z tworzywa. Tak to jest, żeby tą pompę spuścić do piwnicy, do studni, no trzeba było tą linkę dorobić, bo ta pompa naprawdę wydaje się solidna, waży kilka ładnych kilogramów, no i przede wszystkim metal, a nie plastik. Co więcej, no powiedziałem, że już kilka metrów rury 40, no i cały komplet złączy, przyłączy, no i filtrów. Także zaraz będzie rozkminka, jak to do środka włożyć, jak to podłączyć i tak dalej. Rura PE z parametrami, jak widać, tu już skręcana złączka nałożona. Wsuwam tak gdzieś mniej więcej 3-4 cm do oporu, lekkiego oporu. No i co? Skręcamy. Aha, jedną ręką oczywiście nie dam rady. No i zaraz będzie próba włożenia tej pompy do środka studni. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie pracowało, no i przede wszystkim jak będzie wyglądała ta wypompowywana woda. Wiem, że tu niewiele widać, jakieś światełko, może zaraz zorganizuję, może coś. No i w pierwszej chwili będę chciał tą wodę po prostu wypompować, nic poza tym, bo jeżeli tą wodę wypompuję, no to też wyleci pierwszy taki brud, a woda nie była wypompowywana przecież nie wiadomo ile lat. Na szybko zamontowałem tu czołówkę lampkę, tak żeby oświetlała to, co jest w dole, żeby mniej więcej było widać. Dociąłem jakiś taki kołek, żebym mógł sobie linkę na tym zaczepić. No i cóż, teraz mi trzeba jakoś tą rurę do środka razem z pompą wsadzić. Nie będzie to chyba łatwe. Nie chcę tu niczego uszkodzić, to przecież plastiki. No ale może pomalutku, jakoś trzymając tak linkę i przewód razem, to znaczy i rurę razem, może się uda. Powolutku pompa wylądowała w studni, nie na samym dnie, a tak z 10 cm nad nim. Pływak, jak widać, jest widoczny, ale mam nadzieję, że pompa się włączy. Czemu w ogóle pompa z pływakiem, a nie taka zwykła? No otóż ja chcę z tej pompy zrobić też docelowo automatyczne nawadnianie. No i pływak będzie służył temu, żeby nie pilnować poziomu wody, tylko będzie ustawiony tak, żeby powiedzmy pół metra wypompować, poczekać aż woda najdzie. Jeżeli znowu woda najdzie, pływak będzie się włączał. Nie będę musiał tego docelowo pilnować. No to cóż, próbujemy chyba to włączyć. Zatem co? Chwila prawdy. Przekrój rur duży, pompa silna, więc powinna woda lać się ostro. Sprawdźmy. Aha, chyba pływak jednak nie zaskoczył. Także pompa ciut w dół. Zatem próba numer 2. O jacie, co tu się dzieje w ogóle? Moc konkretna, jak widać. No naprawdę, jest siła i to olbrzymia. No, skoro taki strumień silny wody, to ja nie wiem, czy teraz nie przedobrzyłem z tą mocą pompy.
bo przy takim ogromnym strumieniu ten metr czy półtora wody to tu w zasadzie będzie momentalnie wypompowany. Ale okej, no skoro wiem, że pompa działa i strumień jest naprawdę silny, no to założę sobie resztę tych złączek, no bo tu jest jeszcze filtr siatkowy, no i rozgałęźnik, który mocno na pewno ten przepływ ograniczy. Docelowo jak ma być to nawadnianie, to przecież musi być też filtr, więc kupiłem taki filtr siatkowy, jakieś tam 130 mikronów, niby taki był do tej linii kroplującej polecany. No i tu już będzie pierwsze zwężenie, bo tak naprawdę z rury 40, jak zresztą widać złączkę, no zrobi się gwint 1 cal, czyli to, a na to jeszcze pójdzie rozgałęźnik, który będzie tak naprawdę zwężał to do szybkozłączki. 2 szybkozłączki, no bo jedno to będzie nawadnianie tam powiedzmy truskawek, a drugie to będzie, nie wiem, albo nawadnianie ogródka tam, albo gdzieś tu po prostu podlewanie trawy. Zobaczmy zatem, jakie będzie ciśnienie po założeniu tego filtra siatkowego. No zakładam, że on się szybko zapcha, no bo piasek i inne rzeczy z pompy, no ale tak chociaż na chwilę z ciekawości. Tak, bardzo szybko się zapycha, ale no ciśnienie, jak przez chwilę było widać, całkiem. Rozkręćmy, zobaczmy, co jest w takim razie w środku. Tak, kupa piasku, bo niestety tą pompę obniżyłem, no i jak widać jakieś kawałki drewna, piasku i tak dalej. Idę ten filtr przepłukam, no i jednak będzie wypompowanie na początku bez filtra tej wody. Podniosę pływak, no i niech pompa wybiera tą wodę, a w momencie jak już będzie zasysało sam piasek albo brakowało wody, odpuszczę. Trwało to dosłownie minutę. Pompa, jak widać, jest już na wierzchu. No i cóż, pojawił się ten taki muł, ten taki piasek, o którym wspominałem. No i ogólnie nie wiem, co z tą studnią, ale no pewnie trzeba będzie ją jakoś docelowo wyczyścić. Tu też widać, gdzie ruszam kijem, że przesunęły się kręgi, no i coś tam, jakieś korzenie, jakieś zanieczyszczenia tu powpadały. Trzeba będzie jakoś to usunąć, no ale to na pewno nie temat na dziś. Ok, teraz niech tej wody sobie naleci i wypompujemy pewnie jeszcze raz. I jeszcze tak z ciekawości wziąłem tego kija i wcisnąłem jak najdalej się da. No myślę, że tam jest co najmniej pół metra, a może i metr takiego błota, luźnego piasku. No i pewnie trzeba będzie poczytać i jakoś to wypompować, wybrać, no tak żeby tą wodę oczyścić i studnię jeszcze zrobić jako użytkową. W sumie jakoś tak nie pomyślałem, no i zalałem całe podwórko tu, gdzie się chodzi, a ciśnienie z tej pompy jest tak mocne i tak silne, że aż porobiło tutaj doły w trawie i powopłukiwało. Takie doły no na 10 cm, a przecież darń to jest dosyć tu zbita, także pompa silna. Gdyby ktoś był ciekawy, co to za pompa, to oczywiście tu widzicie specyfikację. Pod spodem w opisie też jest link do tej pompy. No i standardowo zniżka na wszystkie produkty w sklepie Wewor z kodem również widocznym na ekranie. Tak jeszcze sobie wymyśliłem jeden teścik. Czekając aż w studni napłynie z powrotem woda, podłączyłem jednak, no ile tu jest? Myślę, że jakieś 60 metrów węża, jedna druga. Dałem ten rozgałęźnik. Pompę podciągnąłem troszeczkę do góry. Już słychać, pracuje. Woda. Lać się leje. Myślę, że takie ciśnienie do nawadniania jak najbardziej będzie spoko. A z ciekawości to ja jeszcze odkręcę ten drugi. Ten drugi to pewnie będzie leciał jak szalony. Właśnie o to chodzi. Czyli jeżeli mamy dużo zwężeń, no to pompa też sobie radzi. Jeżeli żadnych zwężeń nie ma, to leci jak szalona. Ale takie coś myślę, że spokojnie do nawadniania już by wystarczyło. A przecież węża dam na pewno grubszego niż takie jedna druga, bo to było doczepione tylko i wyłącznie na próbę. To pompa finalnie wyjęta ze studni
bo dzisiaj to był tylko i wyłącznie taki eksperyment, jak to pracuje, jak to działa. Cieszę się, że wziąłem tą mocniejszą wersję, bo naprawdę ona robi robotę, bo oprócz tego, że będzie mi ona potrzebna tu przy studni, oczywiście tą studnię tam docelowo kiedyś może się pogłębi i jakoś to ogarnie, żeby to nawadnianie było tak na stałe, wypuści jakiś kranik i tak dalej. No ale dlatego mocniejsza pompa, no bo przecież tam, jeżeli uda mi się dokupić tą działkę w końcu formalnie obok, no to będę chciał kopać staw, a jeżeli kopanie stawu, no to wiadomo, że żeby go dobrze i głęboko zrobić, to na pewno trzeba będzie wodę wypompowywać. Także w tym dołku byłoby idealne oczko wodne, a pompa na pewno by temu pomogła, to znaczy przy kopaniu. A na koniec to płukanie. Pełne wiadro czystej, zimnej wody, podłączona pompa jest, no i to zaraz pewnie będzie gejzer. O żeż ty! No, chwila, moment i nie ma. Tak, a skoro eksperyment, który mi siedział w głowie od jakiegoś czasu zrobiony, to jeszcze myślę, że na chwilę można wejść do ogródka, bo potem po południu mają być jakieś burze, przeloty i tak dalej i wtedy już będzie remontowo w budynku. Ogórki powschodziły, no i dzięki temu, że jest ciepło i dosyć wilgotno w ostatnich dniach, no to mam nadzieję, że też w końcu zaczną jakoś solidniej rosnąć, bo one nie mogły wzejść dosyć długo. No i potem były takie malutkie, że nawet dosadzałem kolejne, zresztą jak widać obok. No ale na szczęście teraz już ruszyły. Pomidory pewnie też już się przyjęły i się rozrastają. Tak, widać zresztą. Już jakieś pierwsze kwiaty są, co cieszy na pewno. Gdzieś tam myślę trzeba będzie je też podwiązać pewnie zaraz. Nawet wziąłem nóż, o tu mam resztę sznurka i troszeczkę je połapię. Bo tak jak ten, gdzie tutaj ma być koktajlowy i wysoki, no to widać, że zaczyna się pokładać. A tego bym nie chciał oczywiście. Także sznurek i podwiązujemy. O, a tu już nawet widać pierwszy pomidorek. I to jest bawole serce, patrząc na kształt. Trochę mu trzeba miejsca zrobić, bo już ta rzodkiewka, której nie zerwałem na czas, zaczyna go przerastać. I w międzyczasie odbiła też roszponka, fajne zielone liście, więc trzeba będzie sobie akurat na kanapeczkę trochę pozrywać. A co ciekawe, drugi eksperymentalny pomidor, który był wsadzony na skórce z banana, w zasadzie to z 2 bananów, jak widać zwiędł, wcale się nie złapał, tylko jakiś taki zrobił się szary i suchy. No to chyba nie choroba, ale coś poszło nie tak, więc eksperyment, no tu super, a tu coś do kitu. Czemu tak? Nie wiem. I zaczął padać drobny deszczyk, który wygonił mnie z ogródka. Nie wiem, czy to będzie długo padało, czy krótko. No niebo pochmurne się zrobiło w całości. Nie ma żadnego wiatru, więc może i ta chmurka troszeczkę sobie tutaj postać. Także nic, ja już nie będę moknął, wchodzę po prostu do budynku. Na dziś plan jest taki, żeby usunąć nadmiar tego tynku, który ewentualnie ostatnim razem nałożyłem za grubo. Potem umyć tą ścianę dosyć porządnie mydłem malarskim, bo jak widać zasyfiona jest ona gdzieniegdzie dosyć mocno. No i będzie sobie wysychała, tak żeby następnym razem, jeżeli w końcu przyjadę na 2 dni, to pokusić się o położenie gładzi. No bo tą gładź kładłem tak, żeby ona wyschła i będzie szlifowana, a tą część chciałbym zrobić na mokro. Na mokro muszę nałożyć gładź jednego dnia i odczekać te kilkanaście godzin albo około dobę nawet, w zależności jaka będzie temperatura, i dopiero ją gładzić. Także będę potrzebował 2 dni robocze na to. I oby taki przyjazd się zdarzył. Ok, mycie i na dzisiaj powinno być w miarę. Tu jest taka kreska, bariera, gdzie nie było myte. Po prawej myte gąbką, ciepłą wodą i mydłem.
po lewej tylko to, co wcześniejsze było umycie. No i muszę przyznać, że tego brudu jest dużo, więc pewnie po tym mydle już tą część umyłem. Trzeba będzie jeszcze raz dla pewności to ogarnąć tylko i wyłącznie czystą wodą. No jest różnica, prawda? To nie umyte, a to umyte. Tu dalej ciemno. Także wodę zmieniam dosyć często, bo już chyba trzecie wiaderko, a tak naprawdę drugi pasek, trzeci pasek będę zaczynał, jeżeli chodzi o sufit. No ale nie mam co się śpieszyć, bo znowu znowu przed chwilą zaczęło padać. Niby jak zjadłem obiad, był spokój, a teraz znowu coś tam przekapuje. Więc taka jakaś mieszana pogoda, akurat żeby cisnąć dalej z remontem. Włożyłem nawet gumowce, bo myślałem, że będzie bardzo mokro, a to rośliny tak szybko piją, że momentalnie ta wilgoć po prostu ucieka, mimo że tego deszczu spadło trochę. No i w ostatnich dniach przekapuje codziennie. No szkoda, że tak na wiosnę nie padało, jak rośliny budziły się do życia, albo jak zboże miało rosnąć, no bo teraz to już widać, że kolorki pomału złociste się robią. No ale dobrze, że trochę pruszy, zawsze to inaczej, inne też powietrze. Ja tak się zastanawiam, co jeszcze, ale tak, do ogródka nie pójdę, remontu na razie dalej nie robię, no bo muszą ściany doschnąć, a ja dzisiaj ogólnie też zostaję na noc, więc na pewno muszę sobie podgarnąć w chacie, no po to, żeby w jakichś tam warunkach w miarę rozsądnych się przespać. Do sprzątnięcia mam taki oto grajdołek różnych pudełek i różnych drobiazgów w środku, które zamawiałem i jakoś tak częściowo rozpakowywałem, częściowo nie. Ale żeby to ogarnąć, to muszę sobie zrobić miejsce w garażu, bo tu już sprzątnąłem. Część rzeczy poszło oczywiście do garażu. Przeprałem sobie też, przepłukałem w zasadzie, nie przeprałem, kurtki, żeby troszeczkę pościekały. No a propos garażu, to jeszcze jedna rzecz. Samochód przecież. Czemu on ciągle nie złożony? No bo ja mam ostatnio takie szczęście, a w zasadzie to nieszczęście, że przyszła mi też uszkodzona chłodnica. Chłodnica, której zamontować się nie da. Tu jak widać jest mocowanie, a z prawej strony jest ono ułamane. Więc muszę ogarnąć albo zwrot, albo wymianę, albo drugą chłodnicę, bo tej założyć się nie będzie dało. Także kolejne dni albo i kolejny tydzień samochód będzie niesprawny. Niestety. No ale dobra, to jest życie. Życie jest takie, nie inne. Czasami lepsze, czasami gorsze. A ja teraz co? Idę to sprzątać, no i potem też ogarnąć siebie i wypoczywać. No bo w końcu mogę zostać na noc, odpocząć. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór i jutrzejszy cały dzień to będzie takim odpoczynkiem. 21, to tak jeszcze pomyślałem, przyjdę z kijkiem na 10 minut. Nie byłem w tym roku, więc jest okazja. Zobaczymy, czy te karasie podrosły, a może coś innego się trafi. Oho, nawet coś chyba coś bierze, coś skubie. Aj, niestety pusto. No to będzie próba numer 2. No tak, ja tu próbuję ryby łapać, a wariaćko coś tam na skraju lasu stawika kotłuje. Coś tam poczuł. Ciekawe, czy mi tych rybek nie wypłoszy. Rzuciłem skórkę chleba. No i jak widać, koło skórki coś się dzieje. Więc pewnie mega drobnica, skoro nawet robaczka nie chce chwycić. Chociaż coś tam spławik, jak widać, próbują płukać. A obok spławika aż się gotuje ta skórka chleba. No jest, malizna taka. Ja mam haczyk zrobiony z szpilki, więc bez żadnego zadzioru. One po prostu od razu się te rybki odpinają. No i wyciągnąłem takiego maluszka. Wracaj od razu do wody, bo widać, że niewiele chyba one podrosły. No ale fajnie było, chociaż chwilę spróbować. 22 z minutami. Przyszedłem jeszcze tu, może aby skrzeczą je słychać. Księżyc dzisiaj malutki. Ledwo go tam widać, aby kawałeczek. Ale w sumie tak się jeszcze rozglądam. I żadnych gwiazd nie ma. Niebo z tej strony już ciemne. I w zasadzie gdzieś jedną, aby malutko gwiazdkę widziałem. A tak to nie ma nic.
Także ja dzisiaj pewnie położę się wcześniej spać, bo co to robić? Trzeba się wyspać. Jutro niedziela, będzie taki w końcu leniwy dzień, jakiego dawno nie miałem i od dawna mi go brakowało. I zrobiła się niedziela, niby słoneczko i delikatne chmurki, no ale jeszcze chwilę temu, jak widać, były ciemne chmury, a w ogóle nad ranem to była nawet taka spora burza, bo mnie wybudziła. Nie wiem o której, 5 albo 6, potem jakoś z godzinkę się wierciłem, no ale pomału zasnąłem, no i zasnąłem tak, że zrobiła się już godzina 10:30, a ja dopiero wyszedłem na dwór. Jakoś bardzo gorąco to nie jest, ale w powietrzu czuć tą duchotę po deszczu, pewnie wszystko co spadło to też teraz paruje. Aha, a ja widzę, zapomniałem sprzątnąć wczoraj ubrań na szybko, więc zmokły. No nic, tak to bywa. Teraz co? Trzeba iść do ogródka po jakąś sałatę na śniadanie, koperek, szczypiorek i te sprawy. Albo może wezmę sałaty, pokosztuję w końcu tej samosiejki, która tutaj wyrosła. Już takie listki nawet spore. A, mówiłem, że jest więcej, bo oprócz tego co wyplewiłem, to widzę, wschodzą następne sałatki. Jedna, druga, pewnie jakby się gdzieś tu rozejrzeć, to będzie ich więcej. Ale mnie interesuje jakiś listek albo dwa. Popróbować tego, co tu urosło. A na niedzielne śniadanie to wiadomo, że musi być jajuwa. Jajuwa, czyli jajecznica ze szczypiorkiem. Grzejemy patelnię, no i za chwilę będzie jedzone. Problem jednak taki, że skończył mi się olej, a masła nie wziąłem, więc zamiast jajówy na tłusto będą sadzone chyba na wodzie. Ale żeby nie było, że tak całkowicie dietetyczne, to chociaż z żółtym serem. Potem na wierzch szczypiorek, no i za minutkę myślę, że będzie. Zatem smacznego! A co dzisiaj będziemy robić? No przede wszystkim leniuchować i spacerować. Wariaczko gdzieś już tam biega. Ja jeszcze chwilę się teraz pokręcę, ale docelowo to na pewno skoczę do lasu zobaczyć jak tam z jagodami. Pewnie troszeczkę nazbierać. Może też jakiś rower, a na pewno w międzyczasie to podziwianie tej przyrody. Bo zboże gdzieś tam sobie rośnie, nie ma rewelacji, tam dalej może troszeczkę lepiej, no bo tutaj sporo rumianku. Ale takie kwiaty polne też przecież fajnie wyglądają, no i ma to swoją urodę. Kurczę, jakaś ta pogoda znowu niepewna. Wydawało się, że już się rozpogadza, a tu nadal ciemne chmury nadciągają na słońce. No zobaczymy, więc ja od razu nie wybiorę się do lasu ani na żaden dłuższy spacer. Tylko tak pomyślałem, że kupiłem jakiś czas temu koszyk na rower, więc akurat w tej chwili go sobie zamontuję. No i zobaczymy, co dalej z tą pogodą. A pomocnik mój jakieś piórko na nosie zdobył. Tak tu niuchał dookoła, że aż się zmęczył. A teraz się po prostu przygląda, co ja tu dłubię. Naprawdę fajna sprawa, taki wypinany koszyk. Nie wiem na ile to będzie wytrzymałe, bo mocowanie to plastik, ale na ten moment jest niezłe. Czy jakieś zakupy, czy u mnie jak koszyczek na grzyby. Podłączenie jest na tyle proste, że się po prostu to wpina i jak widać się trzyma. Ja jeszcze tego mocno nie dokręcałem, bo chcę zobaczyć jak mi będzie wygodnie z ustawieniem hamulców. A psinka
to już chyba czeka na ten rower i spacer po okolicy. Ja myślę, że pojadę teraz na mały rekonesans, zobaczę gdzie są te jagody, a dopiero potem ewentualnie na dłuższą przejażdżkę. Jest miejsce z jagodami całkiem fajne. Jak widać po tym krzaczku jest co zbierać, byle tylko komary nie atakowały. No bo tych jagód mimo wszystko, mimo tej suszy miesiąc temu, troszeczkę narosło. Więc pozbieram ile się da, jakiś dobry słoiczek, pół litra, litr, zobaczymy ile wyjdzie. No i będę ruszał dalej. Ale myślę, że nawet to i troszeczkę może pojem, żeby pokosztować tego dobra. No dobrze, pudełeczko jest niepełne, ale po prostu nie popsikałem się niczym i jest jakoś tak duszno i parno i bardzo atakują muszki i komary. Także pewnie wrócę jeszcze do tego lasu, ale z jakimś sprayem na te cholerstwa, bo inaczej to bardzo trudno zbierać te jagódki. Skoro w końcu mam taką swobodną niedzielę, to też chcę ją odpowiednio wykorzystać. Także nie będę raczej nic tu specjalnie nagrywał. Chcę sobie po prostu troszeczkę pojeździć, odpocząć, no i wykorzystać ten czas. Także jeżeli będzie tylko i wyłącznie coś mega ciekawego, wtedy się włączę. A jak nie, to widzimy się potem. Tak jak widać, jesteśmy z powrotem. Końcóweczka była naprawdę ostra. Piesek oczywiście miał wodę i pił po drodze. No ale ze 2 godzinki biegania i teraz jeszcze taki dobry wycisk na sam koniec, to i moje nogi odczuły. A piesek no zmęczony, więc będzie pewnie mu się lepiej spało. I teraz co? Pomału słoneczko będzie gdzieś tam tą stronę pewnie sobie zachodziło. Znowu dzisiaj chmurki, raz pogoda, raz niepogoda. A ja myślę, że jeszcze wykorzystam ten czas i może jakaś godzinka albo 2 hamaczek między lipą a orzechem, tu gdzie zawsze, i jakaś książka, czemu nie? I wychodzi na to, że koniec czytania książki, bo chyba ktoś przyszedł upominać się już o kolację. Tam widziałem przed chwilą, że słoneczko sobie zachodziło, więc głodomor przyszedł. No ja sporo przeczytałem, ale oczywiście nie całą. 19 stopni się zrobiło. No ja paręnaście minut temu chyba też się już przebrałem w długie ubrania, no bo czuć, że powietrze się na wieczór zmienia. Słoneczko sobie zachodzi, więc wariaczka nakarmimy. Ja sam też zjem kolację, no i pewnie pomału będę się zbierał. Fajny to był weekend, w sumie pierwszy taki w tym roku, gdzie nigdzie nie musiałem się śpieszyć. No i w niedzielę udało się i rowerem pojeździć, i troszeczkę w lesie, no i przede wszystkim teraz na koniec poleniuchować. No i cóż, dzień się kończy, pieska nakarmić i zostawić tej karmy na później. Niech ma, niech je. Oj, aż mi się rozsypało troszeczkę. No i cóż, trzeba się zbierać i uciekać w drogę. Jutro poniedziałek, dzień pracujący, więc robota biurowa. Dzięki za obejrzenie i standardowo do następnego razu.